28, 1 seconda, sono 37. Drodzy Państwo, jest mi niezwykle miło powitać dzisiaj Krzysztofa Bednarskiego w tej sali, w historycznej sali Teatru Laboratorium, w sali Apokalipsy, w sali Księcia Niezłomnego. Krzysztof dziś jest gościem Instytutu Grotowskiego, ale w latach 70. i 80. współpracował bardzo blisko z Jerzym Grotowskim i Teatrem Laboratorium w okresie szczególnym. Nie wiem, czy to było do przewidzenia, że jego plakaty właśnie okresu parateatralnego, okresu Teatru Źródeł, czyli okresu, w którego prawie nie mamy dokumentacji, nie mamy żadnej dokumentacji wizualnej, nie mamy wyobrażeń na ten temat, jego plakaty staną się ikonami naszego obrazu, tego okresu. Przez dziesięciolecia, przez kolejne pokolenia to właśnie plakat Czuwań, Drzewa Ludzi będzie tym, co będzie nas prowadziło, tak jak idee zawarte właśnie w tamtym okresie. Myślę, że to szczególne wyzwanie, które wtedy przyjął Krzysztof Bednarski, chyba jakby przerosło tak nawet oczekiwania i wyobrażenia samego Grotowskiego. Nie wiem, czy on wziął pod uwagę, że jego plakaty Krzysztofa Bednarskiego będą właśnie przez kilka dziesięcioleci zaświadczały o tych ideach, które były realizowane w Brzezince, w Ostrowinie i potem na całym świecie, bez niemalże możliwości podstawienia innego obrazu. Idee, które Grotowski wtedy rozpoczynał realizować, zostały zamrożone w dziełach Krzysztofa. Szczególnie jest mi miło go właśnie dzisiaj powitać i oddaję mu głos. Dziękuję Ci bardzo. Prawdą jest, że Grotowski mi dał buty na wyrost. Obdarzył mnie takim zaufaniem. Ja musiałem dorosnąć i dorastam cały czas do tego, żeby spełnić to oczekiwanie. Bardzo wysoko mi dał poprzeczkę. Oczywiście sam nie wiedziałem wtedy, że tworzę historię. Byłem studentem rzeźby. Miałem 22 lata, 22, 23. Potem pracowałem aż do rozwiązania teatru w stanie wojennym. Ostatni plakat to był Thanatos Polski. Zresztą byliśmy w Muzeum tu Narodowym, gdzie można zobaczyć tę rzeźbę poświęconą moim zmarłym przyjaciołom. Ale jesteśmy w tym miejscu szczególnym, które też zaważyło na moich wyborach, na mojej wyobraźni, choćby z racji tego genialnego spektaklu, ostatniego spektaklu Grotowskiego Apokalipsis cum figuris. To było takie przeżycie. Dzięki aktorom Jerzego Grotowskiego, jak Ryszard Cieślak, Staszek Ścierski, Antek Jachołkowski, Rena Mirecka. Wspaniała grupa aktorów, która stworzyła razem z Grotowskim arcydzieło. Wielkie szczęście być świadkiem takiego zdarzenia, a to, że miałem możliwość zrobienia tych kilkunastu plakatów, nie wszystkie wyszły drukiem. Proszę, pokaż nam następne może te obrazy. To jest jeden z pierwszych plakatów, nie pierwszy, Nocne Czuwania to był pierwszy, to jest wersja, wiele wersji tych plakatów było, część poniszczona, część nigdy nie wyszła drukiem. Proszę dalej. Przedsięwzięcie Ziemia, dalej. Droga, ten symbol drzewa wszędzie obecny, proszę dalej. Drzewo Ludzi, projekt najbardziej znany i wszędzie na całym świecie rozpowszechniany. Spotykam do dzisiaj ludzi, którzy jak się dowiadują, że jestem Bednarski, mówią: a ja mam pana plakat. A tak, naprawdę? A gdzie wisi? Ja już wiem, gdzie wisi, ale tak dla potwierdzenia. W miejscu, gdzie najwięcej czasu mam. Czyli w toalecie. I to mi się zdarzyło kilkakrotnie i nie tylko w Europie, ale i w Stanach.
we Włoszech i w wielu mieszkaniach jest w tym intymnym miejscu właśnie ten plakat. To jest mój syn w gnieździe ptaka. Albero inverso, odwrócone drzewo. A to jest 20 lat teatru laboratorium, podpisane przez jego Grotowskiego. Prosiłem, żeby Grot sam to podpisał, ten plakat. Ja byłem tak skromnym człowiekiem, że tak się podpisywałem, że jest niewidoczny podpis. To jest ten Grot, który idzie naprzeciwko Grota. Na tej kompozycji krzyża ten ciąg gór pomiędzy nimi, takie szukanie tożsamości, identyczności. Idziemy dalej. Thanatos Polski, zresztą ostatni z plakatów, z twarzą Ryszarda Cieślaka jak Chrystusa. I w pamięci moich przyjaciół, ta rzeźba, która jest w Muzeum Narodowym, proszę dalej, Thanatos Polski, czyli ten dziwny obiekt zimą 1984 roku, potworną zimą, minus 30 stopni, blisko, w pobliżu rzeki Bug. Znalazłem te wszystkie elementy, które stworzyły tą rzeźbę. Łódź wydobyta z rzeki, ściślej pół łodzi, drugie pół zostało tam, z drugiej strony. Mówię, to jest ten pomost pomiędzy żywymi i umarłymi. Aldila się mówi, tam po włosku, Aldila. I to, co się nie zakorzenia, bo jest w Łodzi. Młody dąb spalony piorunem, ukrzyżowany tą jedną deską, która ocalała z drugiej części tej łodzi. I sfotografowane w tym miejscu, gdzie to powstało. Może na następne będzie lepiej, nie mamy tylko jeden ten diapozytyw. Tu jest las na horyzoncie, rozorana ziemia, bruzdy ziemi rozoranej. I co niezwykłe, dostałem niedawno zdjęcie od mojego przyjaciela, który tam mieszka, nadal ma dom. Proszę następne. W tym miejscu, to jest ten sam kadr, który jest lekko przesunięty, wyrosło drzewo. Minęło od 1984 roku 30 lat minęły. Tam wyrosło drzewo. Taki zbieg okoliczności. Tu jest w Muzeum Narodowym jest rzeźba, na której są wszyscy moi przyjaciele, ci, co umarli wówczas i ci, co umarli później, włącznie z Ryszardem Cieślakiem, Jerzym Grotowskim. Wszyscy są na tej jednej łodzi, bo wtedy jeszcze, mówię, nie robiłem nagrobków. Nie chciałem robić nagrobków, nie chciałem przyjaciół przyciskać kamieniem. Teraz uważam, że to jest najlepsza rzecz, którą mogę dla nich zrobić. Zrobić dobry nagrobek. Proszę następny obraz. Ryszard w Księciu Niezłomnym. Ryszard, jesteśmy w tej sali i Apokalipsys Configuris. Ja pamiętam, jak siedziałem blisko, stopę Ryszarda, która każdym część ciała żyła jego, ale ta stopa, która każdą kosteczką, każdym mięśniem przywierała do podłogi. Ten jego bieg szaleńczy wokół sali, takie elementy jak laska i chleb, który został po spektaklu, które się pojawiały w mojej sztuce, nieświadomie wziąłem te elementy i używałem w mojej sztuce. Dopiero po latach doszedłem, skąd te elementy się wzięły. Bo też oczywiście w mojej biografii były te elementy. W każdej biografii jest chleb. Wydrążony chleb stanowił potem dla mnie model Bozzetto di Moby Dicka, mojej najsłynniejszej rzeźby, która pracowała z przestrzeni, była zrobiona do miejsca. To miejsce zmieniło moje myślenie o rzeźbie. Miejsce wypełnione energią, potem wysiłkiem ludzi, niezwykłym splotem, to praca z grupy tak idealnie zespolonej, to zmieniło moje myślenie. I w tych plakatach był ten zapis, czego ja tylko tak naiwnie dosyć szukałem, posługując się. Te obrazy były bardzo
To nie tak jak teraz, że się otwiera internet i możesz dojść do każdego obrazka. Te obrazki ja musiałem znaleźć w sobie. To nie jest zapożyczone, ale to jest uniwersalne. Każdy w nas ma te obrazy. A szczególnie ten symbol drzewa, drzewo jako takie. Ta sala już została zdesakralizowana. Grot by nie dopuścił do tego, żeby tutaj, no w czasie to się cofnęło, tynki, czarne stynki, co Zbyszek Cynkutis nałożył, zostały zrzucone. Jakby się dokopano w tej archeologii do tej pierwotnej, prawie jest otworzona tak w pierwotnym swoim kształcie, ale tu do tej sali jak się wchodziło, to jak do miejsca sakralnego. I to później ta cisza po spektaklu i ludzie młodzi siedzący długo. Aż wszystko odtają te emocje. Były tak silne, tak mocne przeżycie, że wielu niestety też wytrąciło z takiego, no to musiało wytrącać z myślenia takiego, otwierało jakby zmysły, kontakt. W ogóle sztuka, prawdziwa sztuka temu służy, przebudzeniu. A Grotowski chciał jeszcze głębiej i dalej. Stąd jak stworzył arcydzieło, powiedział, to już mi nie wystarcza, nie chcę się powtarzać, chcę pójść dalej. Nawet choćby to była droga, błędna droga. Mówił, nie będziemy robić, to jednorazowo robimy te plakaty, potem nie będziemy robić żadnej informacji wizualnej, ale teraz trzeba, konieczne, to jest taki kompromis. Dzięki temu powstało tych kilka plakatów, które są właśnie jedynym śladem z tych działań parateatralnych, bo to nic poza świadectwami ulotnymi nie ostało się, kilka zdjęć przypadkowych. Ja nie mam z Grotowskim żadnego zdjęcia. On mówi, nie rób zdjęć. To zapośrednicza relacja między tobą a drugim człowiekiem. Ważny jest kontakt bezpośredni. Ja i ty. Ale nie ma zdjęć, nie ma przyjaciela. Nasza pamięć, która też jest ulotna. Ale tak to jest, że nawet ten kawałek granitu nie uratuje pamięci, jeżeli nie ma w tym granicie tego czegoś, co jest na przykład w Pietarondaninie Michała Anioła. Jak pierwszy raz pojechałem do Medialanu i zobaczyłem Pietarondaninie, to było przeżycie. Ale byłem przygotowany do tego przeżycia, być może dlatego, że zobaczyłem Apokalipsis cum figuris. Dziękuję wam.